Pomyślałem sobie, że zanocuję może w samochodzie przy -10 na zewnątrz. To będzie ciekawe wyzwanie. Zapraszam. Przyjechałem do bliskich na święta i tak sobie pomyślałem, kurczę, dawno nie spałem w samochodzie. Kiedyś nagrałem taki materiał, jak nocowałem w samochodzie, jeszcze w mojej poprzedniej osobówce, kiedy było jakieś koło zera. Dziś ma być znowu zimno w nocy, ma być w nocy jakieś -10 czy -9. Pomyślałem sobie, kurczę, to czemu nie spróbować tego znowu? Dawno takiego materiału nie nagrywałem. To ciekawy eksperyment. Jak inaczej człowiek może sprawdzić swój sprzęt, który kupuje pod kątem trudnych czasów, jeśli właśnie nie dzięki tego typu eksperymentom. Zaznaczę, że eksperyment robię w bezpiecznych warunkach. Znaczy, przyjechałem do bliskich samochodem własnym na święta. Stoję u nich na podwórku, więc jest to całkiem bezpieczne. Samochód jest zamknięty. Samochód jest zimny, bo stoi tutaj od jakiegoś czasu, w związku z czym ma temperaturę taką, jak jest na zewnątrz. Widać zresztą, że szyba jest ładnie oszroniona. Jutro będzie tak samo oszroniona od środka. Zresztą widać, jak dużo pary wodnej ja tu produkuje. Mogę zgasić te lampki, w sumie szkoda prądu. Wziąłem sobie lampkę do oświetlenia na aparat, wziąłem sobie ten mikrofon, wziąłem też jedną normalną poduszkę z domu, żeby było mi troszkę wygodniej. Zupełnie nie martwię się, że będzie mi zimno. Mam śpiwór, który ma temperaturę komfortu do -2, temperaturę opisaną jako low do -7. Mam też dodatkowo Swagman Rolla, mam też jeszcze taką jedną plandekę odbijającą ciepło, która po jednej stronie jest zielona, a po drugiej stronie ma folię odbijającą ciepło, więc jestem przekonany, że będzie mi cieplutko jak w uchu. Jeśli chodzi o to, jak jestem ubrany, to po prostu założyłem normalne ubranie na siebie. Mam bluzę, t-shirt, a jeśli chodzi o spodnie, to mam cienkie dresowe spodnie oraz zwykłe takie spodnie, w których chodzę normalnie o tej porze roku. Nie mam żadnej bielizny termicznej i to jest wybór celowy. Mam też 2 pary skarpetek. Chodzi o to, żeby zasymulować, jak mógłby wyglądać nocleg w takich warunkach z tym, co zazwyczaj mam na sobie, wychodząc z domu o tej porze roku i tym, co mógłbym mieć w samochodzie, czy tym, co mam w samochodzie. Bo mam też ze sobą termos z wrzątkiem, w sensie kubek termiczny z wrzątkiem. Mam też zwykły kubek, na wypadek, gdybym chciał się tego napić. Spodziewałem się, że to będzie suche powietrze i że będzie mi się chciało pić, więc musiałem sobie wziąć wodę. A żeby nie zamarzło przy tych -10, no to w kubku termicznym. A żeby nie musiał pić wrzątku, no to potem zwykły metalowy kubek, żeby to szybko schłodziło się do odpowiedniej temperatury. Na razie zimno jest mi w 3 palce lewej dłoni, którą trzymam aparat. A tak to jest mi cieplutko. Nawet kurtkę mam, jak widzicie, nie zapiętą, ale już siedzę dolną częścią ciała w śpiworze. Pod plecami mam tego Swagman Rolla. Zaraz się to jakoś spróbuję ułożyć. Poprzednio jak spałem w samochodzie, to spałem z przodu. Teraz będę spał z tyłu. Może będzie mi troszkę wygodniej dzięki temu. Zobaczymy. Więc tak wygląda pomysł na moją dzisiejszą noc. Jest 22:40, coś takiego. Myślę, że jak wytrzymam do 6, będzie dobrze. I jeśli miałbym obstawiać, jaki będzie koniec tego eksperymentu, to po prostu nad ranem będę tak połamany, że nie będę w stanie dalej tu leżeć. Po prostu pójdę dospać resztę nocy do środka. Zobaczymy. Zapraszam. Czy jest mi tutaj wygodnie, zapytacie? Nie. Ani troszkę mi tu nie jest wygodnie, ale jest mi całkiem ciepło. Nawet zobaczcie, z tego upału zdjąłem rękawiczki. Pewnym wyzwaniem było ułożenie się w miarę wygodnie w śpiworze. Trochę miałem problem, żeby go na siebie naciągnąć, jak na nim siedziałem. No ale chyba jest dobrze. Także gaszę znowu światło i idę spać. Więc jest 6. W samochodzie wszystko pokryte jest parą wodną. Szyby od środka są pokryte szronem. Będzie trzeba teraz samochód wysuszyć. W ogóle była najlepsza noc na tego typu eksperymenty, ponieważ tej nocy miało być coraz cieplej, a nie tak jak jest normalnej nocy, że jest najzimniej o 3, 4 nad ranem. Wczoraj tej nocy najzimniej miało być właśnie jak się kładłem spać, a potem miało się robić coraz cieplej. Nie narzekałem na to, że jest mi zimno. Momentami przykrywałem się tym Swagman Rollem dodatkowo. Najzimniej było mi w jednym momencie w kolano, bo po prostu dotykało do czegoś zimnego. Natomiast dalej bez problemu mogłem sobie spać. Pomijając to, że po prostu było mi niesamowicie niewygodnie, bo jest za mało miejsca. No. Czy się wyspałem? Nie, bo jest dopiero 6. Normalnie jeszcze pewnie pospał za 2 godziny, ale i tak muszę iść do toalety, więc po prostu już wstanę i tyle. Lubię tak zacząć wcześniej dzień, bo można zrobić mnóstwo fajnych rzeczy przed pracą czy przed śniadaniem, tak jak dziś. Tak się właśnie rozglądam, bo z przodu wszystko jest pokryte warstwą takiej, no widać na tapicerce z przodu, widać takie kryształki lodu pojedyncze, więc to wszystko będzie mokre i trzeba ten samochód będzie wysuszyć. Musiałem trochę otworzyć szybę, żeby się tutaj nie udusić. Nie chciało mi się liczyć, jaka tu jest objętość powietrza, czy mi tego tlenu tu wystarczy do rana, więc po prostu otworzyłem. No i było przez to oczywiście też troszkę chłodniej, no wiadomo, no, ale za to było świeże powietrze.
Wrzuciłem na social media informację, że spałem w samochodzie. Pojawiły się pytania, czy to jest kurtka Yukon Helicona. Odpowiedź nie, to jest kurtka M65 Helicona. Pojawiły się też pytania, co to za samochód. A to zupełnie zwykła osobówka, kombi w zasadzie. Samochód niech się w tym czasie wietrzy, żeby ta cała wilgoć, która osadziła się podczas tej nocy, się miała okazję uwolnić. A ja przez ten czas opowiem Wam o 3 mechanizmach wymiany ciepła, które są kluczowe z punktu widzenia przetrwania takich właśnie awaryjnych sytuacji, gdy trzeba zanocować w samochodzie albo w byle jakim schronieniu, ale ich znajomość pomoże także w stworzeniu i w eksploatacji domu taniego w utrzymaniu, co też na takie mniej trochę trudne czasy będzie przydatne. Jak kogoś w ogóle interesuje materiał o domu na trudne czasy, to mamy takie 2 materiały, są w opisie pod filmem, do nich linki. Ale zanim będziemy dalej nagrywać, to ja muszę rozpakować paczkę z Helicona, bo dostałem niedawno i jeszcze nie otworzyłem. Jak Was to nie interesuje, to przewincie ten segment. Co my tu mamy? Torba. Ja nie pamiętam, jakie to są modele, więc nie będę zmyślał. W ogóle jestem zachwycony tym kolorem brązowo-czekoladowym. Jak zobaczycie dzisiaj, prawie wszystko będę miał w tym kolorze, pasującym do kurtki. To jest Essential Kit Bag. To jest chyba kolor stalowy, zielony też pod kątem właśnie takich rzeczy, żeby nie wyglądało to militarnie, taktycznie. Nowa czapka, a to sobie od razu założę. No, od razu jakby od tego kompletu. Rękawiczki Lambert Bushcraft, idealne, ale chyba nie będą zbyt ciepłe na taką robotę jak dzisiaj. Pouch na butelkę z wodą, też w brązowym kolorze. Przyda się do doczepienia do tych plecaków, w których mi się woda nie mieści. Bushcraft Dump Pouch, taki pouch, co się przyczepia, żeby wrzucać do niego pierdy. Kiedy indziej to pokażę. Cere Pouch, czyli taka mała saszetka na różne ważne, kluczowe rzeczy. Vagabond Seat Pad, czyli podkładka do siedzenia. Ja mówiłem Wam, że wszystko będzie dzisiaj prawie brązowe. Zaraz ja to rozłożę, bo będzie mi trochę cieplej na tym siedzieć. I jeszcze jedna rzecz. Pouch E&E Multicamie. To do moich takich bardziej taktycznych zastosowań, strzelankowych. Dodatkowy taki pouch na różne rzeczy. A nie, przepraszam, tu jest jeszcze jedna rzecz. Poncho. Nie będę wyciągał poncho, wiecie jak wygląda poncho. Z tym zawsze mam potem problem, żeby to spakować. O czym to ja mówiłem? A mówiłem o mechanizmach przekazywania ciepła. Pierwszy, najbardziej oczywisty, który nam się kojarzy także, kiedy siedzimy gdzieś na czymś zimnym, to jest oczywiście przewodzenie ciepła. To znaczy, jak wsadzasz łyżkę do herbaty, to ta łyżka po jakimś czasie się zagrzeje i będzie gorąca na końcu. A jak wsadzisz tam drewnianą łyżkę, to jej końcówka nagrzeje się dużo później. Za moich czasów, jak dziecko się sobie coś stłukło, to się mu przykładało do guza nóż, w sensie zimną krawędź noża, która w efektywny sposób, odbierając właśnie to ciepło, chłodziła to stłuczone miejsce, przynosząc ulgę w bólu. Ten mechanizm przekazywania ciepła jest najistotniejszy właśnie wtedy, kiedy siedzimy albo leżymy na gruncie. I tamtą drogą właśnie ogromne ilości ciepła z naszego ciała uciekają. Kiedy tutaj spałem, najzimniej było mi w jednym momencie w kolano, które leżało oparte o takie zwinięte plażowe materacyki, które mam w samochodzie, bo chciałem je zawieźć do miejsca, gdzie je przechowuję zimą. Ten materacyk jest wykonany z jakiegoś tworzywa sztucznego, ściśnięty, nie ma w nim za bardzo powietrza i on wychładzał mi kolano. Natomiast cała reszta ciała, która leżała na puszystej, miękkiej kanapie, idealny komfort cieplny, ponieważ ta kanapa tam z jakąś pianką, grubą tkaniną dobrze izolowała, bo kiepsko przewodziła ciepło. Drugi mechanizm to jest tak zwana konwekcja. Konwekcję kojarzymy z prądami konwekcyjnymi, kiedy ciepłe powietrze unosi się do góry, ponieważ ma mniejszą gęstość. To właśnie dlatego płomieniem świecy jest tak trudno ogrzać pomieszczenie. Całe ciepło ogrzane przez świecę zgromadzi się w górnej części pomieszczenia. Ale z przekazywaniem ciepła na drodze konwekcji mamy do czynienia także wtedy, kiedy moje ciało jest opływane przez powietrze, pchane siłą wiatru. Cząsteczki powietrza, uderzając w moją dłoń, odbierają od niej ciepło. Tym intensywniej, im silniejszy jest wiatr. W drugą stronę z kolei ten efekt możemy zaobserwować susząc włosy suszarką do włosów. Ja nie suszę włosów, nie mam włosów, gole włosy, ale czasami ręce w publicznych kiblach człowiek suszy suszarką. Ja to nawet łysy będzie wiedział, o co tutaj chodzi. I przed tym efektem ciężko jest czasem zabezpieczyć się nawet grubym swetrem. Jeśli przez ten gruby sweter, ten wiatr, to dmuchające powietrze będzie w stanie przeniknąć, to będzie ono odbierać ciepło z naszej powierzchni, mimo że sweter sam w sobie, kiedy używamy go, kiedy nie ma wiatru, chroni nas przed utratą ciepła doskonale. Ochrona przed tym jest banalna. Po prostu musimy zabezpieczyć się przed tym wiatrem, siedząc w czymś szczelnym.
wiatroszczelnym. Dlatego właśnie Swagman Scarf, znacznie cieńsza wersja Swagmana, jest w stanie poprawiać termikę, izolując właśnie nas od tego chłodzącego efektu wiatru. To jest jej podstawowe zastosowanie. Drugie zastosowanie jest troszkę takie, że to ciepło, które nagrzaliśmy naszym ciałem, gromadzi się pod tym Swagmanem, a nie ucieka do góry, czyli troszkę minimalizujemy znów te prądy konwekcyjne. Trzeci mechanizm wymiany ciepła to promieniowanie, albo jak ja to lubię mówić, wypromieniowywanie ciepła. Ciepło samo w sobie nie jest energią, jest formą przekazywania energii, a promieniowanie to taki mechanizm, w którym dwa obiekty wymieniają między sobą ciepło na drodze promieniowania, kiedy między nimi jest ogromna odległość albo próżnia. Żeby mogło dojść do przekazywania ciepła na drodze konwekcji, musimy mieć do czynienia z jakimś płynem, powietrzem, wodą, innym gazem. Przewodzenie odbywa się wewnątrz obiektu, ciała stałego zazwyczaj, ale jest też obserwowalne, chociaż znacznie trudniej, również w gazach i w cieczach. Przekładamy dłoń do cegły o niższej temperaturze, mamy wrażenie chłodu, cegła odbiera ciepło, stopniowo podnosząc swoją temperaturę, co z kolei powoduje, że nasza dłoń się wychładza. Natomiast do promieniowania nie musimy mieć po drodze żadnego obiektu. To dlatego właśnie Słońce jest w stanie ogrzewać glob na drodze promieniowania. Glob też wypromieniowuje energię w kosmos, natomiast odbywa się to przy innych długościach fal, ponieważ temperatura powierzchni Ziemi jest inna niż temperatura powierzchni Słońca, a to ma wpływ na to, w jakim zakresie fal następuje ta emisja promieniowania, a ponieważ gazy cieplarniane dlatego podczerwonego promieniowania wychodzącego z globu są niespecjalnie przenikliwe, to mamy do czynienia z efektem cieplarnianym. Znamy ten efekt od jakichś 170 lat i można to wykazać doświadczalnie w kuchni. Dzieci w dobrych podstawówkach są w stanie zrobić i zrozumieć ten eksperyment, ale zostawmy to. Promieniowanie grzeje nas, kiedy siedzimy przy ognisku. Przecież nie siedzimy nad ogniskiem, gdzie opływałyby nas ciepłe gazy spalinowe. To promieniowanie wychładza nas, kiedy siedzimy obok zimnej ściany, nawet kiedy nie ma tam żadnego przeciągu. Możemy na przykład siedzieć w jakimś miejscu i czuć, że jest nam zimno tylko w prawą stronę, bo właśnie po prawej stronie mamy tę zimną ścianę. Po lewej stronie możemy mieć ciepłe pomieszczenie i wymiana ciepła, my do pomieszczenia, a pomieszczenie ogrzewa nas, się równoważy, dlatego nie czujemy, że po tej stronie jest nam zimno. I dlaczego ma to znaczenie? Zauważyliście na pewno, że zimą zimne noce są wtedy, kiedy są pogodne, bezchmurne, gwieździste. To wynika z tego, że chmury właśnie stanowią całkiem dobrą ochronę przed promieniowaniem. Promieniowanie zależy od tego, jaka jest różnica temperatur między nami a tym drugim obiektem. Temperatura chmur jest na poziomie, nie wiem, minus kilkudziesięciu stopni. Temperatura nieboskłonu jest na poziomie zera absolutnego. Więc różnica temperatur jest znacznie większa i znacznie więcej ciepła ucieka w przestrzeń. To właśnie dlatego, jeśli samochód stawiacie pod drzewem, to szyby nie będą tak mocno oszronione, jakbyście postawili go w tę samą noc 2 miejsca postojowe dalej, tak, że powierzchnia szyb nie byłaby niczym przesłaniana. Często jest przecież tak, że jedna szyba jest oszroniona, a druga nie. Ten sam samochód, to samo powietrze, nie? No to się jeszcze nakładają inne efekty, na przykład, że wiatr, tę wilgoć niesie z jednego kierunku, ale zostawmy te efekty na razie. Ale dlaczego to wszystko ma znaczenie? Bo to właśnie przed tymi 3 mechanizmami wymiany ciepła musimy chronić się, kiedy gdzieś utkniemy w terenie i musimy przenocować, ale także wtedy, gdy awarii ulegnie nasz system grzewczy, albo gdy będzie blackout, gdy będziemy chcieli przynajmniej w jednym pokoju utrzymać odpowiednią temperaturę. Nie jest zimno, więc skoro o tym mówimy... Jednym ruchem zmniejszył 3 mechanizmy wymiany ciepła. Zobacz jak. Kiedy jesteśmy w terenie i nie mamy kontaktu z czymś zimnym, na przykład nie siedzimy, nie leżymy na gruncie, to kluczowe znaczenie mają 2 mechanizmy wymiany ciepła. Promieniowanie i konwekcja. Moje buty stojąc na ziemi oczywiście pewną ilość ciepła będą oddawać w drodze przewodzenia do gruntu, a ponieważ my zazwyczaj nie stoimy, tylko idziemy, a nawet jak stoimy, to ta powierzchnia jest niewielka, to ten mechanizm jest siłą rzeczy niewielki, pomijalny. Zarówno konwekcja, jak i promieniowanie tym intensywniej powodują oddawanie przez nasz organizm ciepła, im wyższa jest temperatura powierzchni zewnętrznej naszej odzieży, bo to właśnie z niej następuje porywanie tego ciepła przez wiatr i z niej następuje wypromieniowywanie energii. Ja wiem, to są pewne uproszczenia, ale chodzi o to, żeby Wam to było łatwiej zrozumieć. Natomiast to, jaka jest temperatura zewnętrzna tej odzieży, zależy po prostu od jej grubości i od używanych materiałów termoizolacyjnych. Omówmy to na przykładzie ściany, bo to jest prostsze do wytłumaczenia. Przyjmijmy sobie ścianę, która jest wykonana z cienkiej stalowej blachy, a w środku jest nasze ciało. Ta ściana ma 36 stopni. Jeśli przyczepimy do niej cienką warstwę wełny, to temperatura powierzchni będzie stosunkowo wysoka. Jeśli przyczepimy grubszą warstwę wełny, temperatura będzie niższa. Z różnych materiałów też będziemy mieli ten efekt, tylko nieco inny. Natomiast to, co dzieje się wewnątrz tego materiału, gdyby to był materiał jednolity, no to mielibyśmy do czynienia głównie z przewodzeniem, ale ponieważ te materiały są takie komórki, w których uwięzione są
powietrze czy inne gazy, gdyby na przykład w budownictwie była pianka poliuretanowa, no tam już w środku będą inne gazy niż powietrze. Więc jest to mieszanina przewodzenia, konwekcji, promieniowania, ale upraszcza się to do przewodzenia. I dlatego właśnie ja, nocując gdzieś w terenie, czy też w takich właśnie trudnych warunkach, w namiocie czy w samochodzie kempingowym, staram się mieć na podorędziu zawsze, oprócz tego, pod czym śpię, również dodatkowe coś do przykrycia, czasami 2 dodatkowe coś do przykrycia, żeby po prostu zwiększyć grubość tej warstwy izolacyjnej. I staram się mieć też właśnie coś w stylu, że Wam to mogę pokazać, nie muszę o tym mówić, tego prezentu odbijającego ciepło, który po jednej stronie jest zielony, to jest w ogóle z naszego sklepu, karaluk.com.pl, #autopromocja. Mamy wariant z zielonym, mamy wariant z czerwonym, taki, gdyby ktoś na przykład chciał być bardziej odnaleziony w terenie. Zielony to dla takich, którzy nie chcą być odnalezieni. Po jednej stronie ma zielony bądź czerwony, a po drugiej stronie mamy taką folię, którą znamy z koców termicznych. Nie? I to też odbija promieniowanie cieplne. I wtedy, mając ten śpiwór czy kołdrę, jak w kamperze, plus dodatkowy kocyk czy swagman roll, plus właśnie coś w stylu takiej plandeki, mogę sobie w miarę elastycznie, jak się temperatura w ciągu nocy zmienia, mogę właśnie regulować swoją termikę. Bo nie jest sztuką wydać 1000 zł na śpiwór zimowy, tylko mnie się nie chce tego robić, jak ja będę z niego korzystał raz na kilka lat, kiedy zgra się termin takiego mrozu i termin, kiedy ja mogę gdzieś pojechać. Także kiedy się ubieram gdzieś wychodząc na zewnątrz, ostatnio jestem gorącym zwolennikiem ubierania się w warstwy, zakładania na zewnątrz, albo nawet zabierania ze sobą czegoś, co założę dodatkowo na postoju, niż zakładania najcieplejszej kurtki, jaką tylko mam, którą potem w terenie będę musiał zdejmować, bo się spocę. Chyba że chodzi o tak proste i przewidywalne warunki, jak na przykład, nie wiem, że idę na godzinę na spacer z psem, no to wiem, co będę robił, wiem, z jakim tempem chodzi pies, wiem, jaka jest pogoda, bo sobie mogę wyjrzeć za okno i sprawdzić termometr. Albo na krótkie wycieczki, gdzie idę na przykład do sklepu 2 ulice dalej i nawet jeśli zacznie być mi zimno, to nie będzie to miało tak dużego znaczenia, ponieważ i tak zaraz wrócę. Czy warto jest spać w samochodzie? Nie, ale to jest całkiem niezłe schronienie. Mamy to schronienie. Samochód jest naprawdę lepszy od szałasu zbudowanego z gałęzi. Lepiej chroni przed deszczem i wiatrem. Szałas z gałęzi, z grubą warstwą gałęzi, przysypany liśćmi, przełożonym mchem, obsypany dodatkowo igliwiem, będzie prawdopodobnie lepiej chronił przed ucieczką ciepła niż szyba w samochodzie. Ale to jest jego jedyna zaleta. Ale oprócz tego warto jest mieć w samochodzie coś takiego. Ja tego swagmana wożę w samochodzie, bo często używam go właśnie podczas takich nagrań, albo kiedy robię coś na działce, ale nie na tyle intensywnego, żebym się ogrzał. Dostępne są też w sprzedaży, również w naszym sklepie, różnego rodzaju, jak ten pokazany, foliowe wynalazki, włącznie z takimi awaryjnymi śpiworami, czy namiotem awaryjnym, również odbijającym ciepło. Ale nie musicie kupować czegoś za kilkadziesiąt czy kilkaset złotych. Naprawdę wystarczy zabrać z domu 2 stare koce i po prostu je w samochodzie trzymać. Jak macie mało miejsca, to najpierw spakujcie je próżniowo z użyciem odkurzacza i takiego specjalnego worka, będzie mniej miejsca zajmować i będzie też bardziej odporny na pleśń. Tylko dobra rada, najpierw go wywietrzcie zimą, a dopiero potem go kompresujcie. Dlaczego tak? Bo kiedy zrobicie to przy 30 stopniach na zewnątrz, to wilgoć w tych resztkach powietrza i wilgoć, która znajdowała się w tej tkaninie, tam pozostanie. Przy obniżeniu temperatury ta wilgoć się wykropli i może pojawić się jakaś pleśń. Nie chcemy przykrywać się zapleśniałym kocem w razie ewakuacji, co też jest powodem, dla których śpiwór warto mieć w swoim plecaku ratunkowym, łamane przez ewakuacyjnym, na ewentualność, gdy zostaniemy przez służby ulokowani w jakiejś sali gimnastycznej. Pod zapleśniałymi kocami z magazynu obrony cywilnej, do których nikt od 40 lat nie zaglądał. I tak dobrze, że w ogóle były. A teraz zobacz ten film, żeby zobaczyć, co jeszcze warto wozić w swoim samochodzie na trudne czasy. Przecież samochód może być też źródłem sytuacji kryzysowej, kiedy gdzieś utkniecie w terenie. Zobacz teraz ten film.